Immortal Legacy Jade Cypher to gra, w którą miałem okazję pograć kilka miesięcy przed premierą. Produkcja była tworzona przez 3 lata i w udostępnionym demie jedna rzecz mnie irytowała. Sterowanie. Czy w czasie, który upłynął, poprawiono ten jeden psujący cały odbiór gry element? Posłuchajcie. Gra została stworzona przez chińskie studio, co jest dość ciekawe, bo rzadko gry tamtejszych deweloperów trafiają poza chiński mur, a tym bardziej jeśli gra jest zrobiona na PlayStation VR. Jednak spokojnie, Viva Games postarało się, aby produkt był jak najwyższej jakości i pomimo, że miejscami widać braki w kilku aspektach, to gra potrafi wybronić się z tych zarzutów. Poza jednym. Ale o tym później. W Immortal Legacy przyjdzie nam wejść w buciory niejakiego Tyra, który wraz z chińską dziewuszką Ksaną podróżują na tajemniczą wyspę, na której podobno żyją smoki. Celem ich misji jest odnalezienie cennego artefaktu. Oczywiście podczas lotu wszystko zaczyna się walić, samolot spada, nasz bohater trafia w ręce najemników rezydujących na wyspie. Od teraz Tyr musi przedzierać się przez dżunglę, by wreszcie dopaść upragniony artefakt. Jeśli historia brzmi wam znajomo, to tak, jest mocno, użyję tutaj delikatnego słowa, zaczerpnięta z Uncharted. Ba, dużo osób twierdzi wręcz, że jest to Uncharted na PlayStation VR i jest w tym sporo prawdy, bo poza tym, że gra jest FPS-em, w zasadzie wszystkie składowe Uncharted się tutaj znajdują. Już na początku Viva Games wie, jak poszczuć cycem czy tyłkiem, co w sumie jest okej, nie mam nic przeciwko, z tym, że dalej robi się dziwacznie. Wyobraź sobie, zapomniana wyspa pełna najemników, gdzie gdzieś leży ukryty artefakt i ty sam. Klimat, trzeba przyznać, mocno wkręcający i nagle pojawia się coś takiego. Bohatera ratuje streamerka wyglądająca jakby uciekła z jakiejś gry o hentajach, która beztrosko dodaje, że przybyła na wyspę, aby porobić fotki, bo obiecała to swoim followersom. I wtedy klimat ucieka jak powietrze z przebitego pontonu. Całe szczęście ta irytująca do granic możliwości postać dość szybko znika i w zasadzie aż do końca gry jej nie zobaczymy. Jednak pytanie, które mogę streścić w 3 wymownych literach WTF, dość długo odbija się o czachę, powodując nieprzyjemne zażenowanie. Tyr to komandos jakich mało, może dźwigać kilka broni, gra standardowo uruchamia się bez wspomagania celowania i raczej nie ma co grać na takich ustawieniach. Korzystając jedynie z przyrządów celowniczych, szansa na trafienie jest jak wygranie zawodów łucznictwa w Kingdom Come. Przy wspomaganiu litościwie pojawia się laserowy celownik i to tyle, i aż tyle, bo nagle strzelanie jest o wiele przyjemniejsze. Bez lasera sytuacja, gdy zabijamy wroga pierwszym strzałem w głowę, jest niezwykle rzadka. Autorzy zapomnieli w tym wszystkim o jednym. Granie na VR to nie granie na padzie. Reakcje są wolniejsze, a i celowanie jest mniej responsywne niż w normalnej grze. Niestety na samym początku, kiedy w zasadzie jest najtrudniej, i zaraz o tym opowiem, dodali tylko garść amunicji, którą i tak prawdopodobnie wystrzelacie w skały albo w drzewa, próbując kogoś trafić. Potem pozostaje maczeta i siekanie na plasterki, co niestety jest dość trudne, bo przeciwnik raczej nie stoi, nie czeka na rozpłatanie czachy nożem do krojenia habaniny, tylko strzela w najlepsze, co kończy się naszą śmiercią w dość krótkim czasie. Nasz przeziom może co prawda strzelać z 2 broni naraz i o ile z 2 pistoletów to zrozumiałe, o tyle gdy radośnie trzyma w jednej ręce kałacha i nim nawala, wygląda dziwnie. Dodatkowo automatycznie w drugiej ręce nic nie może mieć. Trochę jest to dziwaczne, bo gra daje możliwość trzymania broni maszynowej w obu rękach i to jest ok, ale trzymanie jej w jednej dłoni całkowicie wyłącza drugą z akcji, co jest irytujące, bo gdy chcemy użyć apteczki, broń z ręki znika i trzeba po uzdrowieniu znowu grzebać, aby broń się pojawiła. Wiem, że brzmi to zawile, ale zaraz będzie jeszcze ciekawiej. Obiecuję. Okej, ale o co tyle krzyku? Przecież nie jeden tytuł ograłem na PSVR, więc co biadole. No i tutaj opowiem wam o największej bolączce gry – sterowaniu. Aż nie wiem od czego zacząć. Sterujemy 2 move'ami i zrobiono jakoś to tak dziwnie, że prawy move odpowiada za ruchy w prawo, obracanie, strafowanie i prawe menu broni. Wszystko jest podpięte w tym wypadku pod przyciski funkcyjne, natomiast sterowanie w lewo jest na lewym move'ie. Oznacza to, że jeżeli chcemy skręcić w prawo, klikamy kwadrat na prawym move'ie, jeśli w lewo, klikamy kwadrat na lewym move'ie. Wprowadza to niesłychany zamęt, ale to jeszcze nie wszystko. Pod trójkątem na obu move'ach dodano menu.
lewe i prawe. Po uruchomieniu możemy zmienić broń, które jest niestety też niewygodne i często gdy chcemy zrobić obrót, zmieniamy broń, na przykład na latarkę, co w wirze walki jest równoznaczne ze śmiercią. Niestety przywykłem do sterowania dopiero na samym końcu. Jest to największy minus gry. Twórcy podjęli dość dziwną decyzję, zamiast dać wsparcie na aima, woleli dać dual wielding. Dość dziwny wybór, bo dual wielding jest średnio potrzebny, bo niby możesz w jednej ręce trzymać latarkę, ale karabiny mają latarkę wbudowaną, więc po co? Gra błaga o obsługę aima i mogło to mocno usprawnić rozgrywkę, upodobniając ją do świetnego Farpointa. Tak czy tak, walka ze sterowaniem będzie towarzyszyła przez niemal całą grę. Jest nieintuicyjne, bez możliwości zmiany i irytujące. I niestety ten element mocno obniża jakość całości. A szkoda. Gra jest podzielona jakby na dwie części. Pierwsza to brykanie po świeżym powietrzu, po świetnych, monumentalnych lokacjach i strzelanie do najemników. Druga to klaustrofobiczne podziemne jaskinie, rozwiązywanie zagadek i walka ze stworami. I choć wydaje się to absurdem, ta druga część jest o wiele lepsza, choć zdecydowanie mniej widowiskowa. Autorzy postarali się, abyśmy czuli na wyspie jej monumentalną skalę. Nie raz, nie dwa będziemy spacerować po chybotliwych kładkach nad otchłanią, czy wspinać się po skałach. W pewnym momencie akcja przeniesie się w ruiny podczas szalejącego huraganu i to robi wrażenie, bo wygląda naprawdę dobrze. Część z jaskiniami z kolei wrzuca ciary na plecy, tajemnicze istoty, dziwne głosy i klaustrofobiczny klimat mocno wbija się w czachę. Do tego dochodzą zagadki, które może trudne nie są, ale są fajnym oddechem po naparzaniu się z najemnikami. Oczywiście są też znajdźki. Pamiętacie, jakie znajdźki były w Uncharted? No to tutaj są w zasadzie takie same. Skarby. Aby do niektórych się dostać, trzeba rozwiązać prosty labirynt z kulką. Niby banał, ale Move i VR fajnie się sprawdzają w tej materii. Gra została zaprojektowana jako większa część całości, przynajmniej tak mi się wydaje, bo w pewnym momencie napotykamy całkiem ciekawe postacie, które chyba będą w przyszłości antagonistami. Niestety po tym spotkaniu już więcej o nich nie usłyszymy, więc mam nadzieję, że pojawią się kolejne części, bo wypadają całkiem intrygująco. Jeśli chodzi o grafikę, jest bardzo dobrze. Co prawda postacie czasami nie domagają, szczególnie na zbliżeniach, z wyłączeniem postaci żeńskich, które są bardzo ładne i urocze. Do tego tła to pierwsza klasa. Pamiętacie łódź podwodną z dżungli z pierwszego Uncharted? Taka łódź znajdzie się i tutaj. Nie wiem, czy wspominałem, ale gra mocno czerpie z przygód Nathana. Akcja cały czas rzuca nas w nowe lokacje. Raz zjeżdżamy na łeb na szyję w jakieś jaskinie, innym razem brodzimy w wodzie, zabijając zmutowane ryby. Na pewno nie można się nudzić. Zdarzy nam się wysadzać skały dynamitem, rzucać koktajlami Mołotowa, czy operować ogromnym magnesem. Także dużo dobra nas czeka, choć gra długa nie jest. Mnie jej ukończenie zajęło trochę ponad 4 godziny. Nie zabrakło bossów, których dla odmiany wzorowano w tym wypadku na bossach z Resident Evil, ale pojedynki z nimi są całkiem ekscytujące, zwłaszcza że z jednym walczymy waląc z ogromnego działa, co jest kolejnym elementem, który trafi się w całej grze tylko i wyłącznie jeden raz. Immortal Legacy Jade Cypher to bardzo dobra gra, fajnie korzysta z hełmu VR, dając ciekawe doznania i poczucie skali, jednak odstrasza absurdalnym sterowaniem. Niemniej, jeśli jesteś w stanie to przełknąć, czeka cię kilka godzin fajnej zabawy świetnej jak na VR oprawie. Autorzy zapewne już smażą nam drugą część i błagam, niech tym razem będzie wsparcie dla aima. Immortal Legacy Jade Cypher to bardzo dobra gra, fajnie korzysta z hełmu VR, dając ciekawe doznania i poczucie skali, jednak odstrasza absurdalnym sterowaniem. Niemniej, jeśli jesteś w stanie to przełknąć, czeka cię kilka godzin fajnej zabawy świetnej jak na VR oprawie. Autorzy zapewne już smażą nam drugą część i błagam, niech tym razem będzie wsparcie dla aima.